Witamy serdecznie. Jesteśmy dzisiaj w Ruzinie na Słowacji. Odbywają się tutaj dzisiaj zawody. Druga tura zawodów o Puchar Ruzina, jeżeli się nie mylę, tak te zawody się nazywają. W każdym bądź razie są to zawody towarzyskie, bardzo kameralne. Startuje tutaj 30 zawodników. O, tutaj niestety będzie nam często przerywał pociąg. Tutaj mamy za plecami linię kolejową i będzie bardzo hałasowało. Także przejedzie pociąg i będę kontynuował. Dobra, pociąg już przejechał, nie wiem na czym skończyłem. Chyba wspomniałem, gdzie jesteśmy. Są to zawody towarzyskie, bardzo kameralne. Startuje tutaj 30 zawodników. Dzisiaj mamy drugi dzień. Wczoraj udało mi się zwyciężyć. Miałem wynik bodajże 23 kg. W większości... Wynik w większości zrobiony leszczami na odległościówkę. Wczoraj do odległościówki były bardzo trudne warunki, dzięki czemu mogłem to wykorzystać, bo większość zawodników nastawiła się wyłącznie na tyczki, a mi się udało dobrać właśnie tam dalej, nie miałem konkurencji i na odległościówkę fajnie połowiłem. No ale dzisiaj już widzę, że wszyscy praktycznie dookoła te odległościówki porozkładali. No, patrz, tam kolega będzie mnie rozpraszał. Może coś powie ciekawszego. Już gotowy jesteś? Ja to nie rozumiem. Czy już jesteś przyprawiony? Hej? Byłem tutaj rok temu na Mistrzostwach Słowacji, poniosłem spektakularną klęskę, łowisko mi się bardzo podobało, no i w tym roku mam nadzieję, że już będzie lepiej, przynajmniej pierwsza tura jest bardzo udana. Dobra, idziemy mieszać. Myślałam, że znowu jakiś upadek. Warunki tutaj są niestety, jak widać, koszmarne. Zapomniałem jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. To są zawody drużynowe, a dokładniej parowe. Startuję tutaj dzisiaj z moim kolegą ze Słowacji, Stanisławem. Stanisław wczoraj był czwarty w sektorze. Ja, tak jak już wspomniałem, wygrałem. Mamy 5 punktów i po pierwszej turze zajmujemy drugie miejsce. Niemniej tutaj, powiedzmy, ta rywalizacja moim zdaniem nie jest najważniejsza. To są zawody towarzyskie. Wszyscy tutaj przyjechali się pobawić, połowić fajnych ryb. Dobra, mieszamy, bo jest bardzo mało czasu. Tutaj jeszcze też, co jest ważne, nie można stosować ochotki i jokersa przez to, że jest problem z dostępnością tych robaków, to nie można ich stosować. O, nie mam tego. Matuszki. Mam mało czasu, dlatego tak mówię, opowiadam wszystko tak pokrętnie, być może mało zrozumiale. Jest za 10. No to malutko czasu. Mieszanka, wczoraj całe zawody nęciłem mieszanką 1:1 na start, na donęcanie, także klasyka. Tutaj mam gdzieś 11-12 litrów gliny, tutaj mam 4 kg zanęty, tutaj są 3 kg, 2 kg, przepraszam, Wonder Bronza i 2 kg naszej klubowej Bremy zanęty. O, znowu pociąg. No i co? No i mieszam to 1:1. Glina tutaj Double Lem i standard, i rzeczna. Jakie miałem ciężkie gliny, to tutaj mieszałem. To nie ma żadnego znaczenia, byleby glina była ciężka, w miarę wilgotna, trochę klejąca. 1, 2, 3, 4, 5. Na początek zrobię sobie 6 litrów gliny, 6 litrów zanęty, raz, 2, 3, 4, 5, 6. O, tutaj jest reszta. To na donęcanie. Mogłem na dzisiaj sobie wszystko już pomieszać i mieć to przygotowane, ale może dzisiaj się coś zmieni i będzie trzeba używać innej mieszanki, innej proporcji. Także wolę w razie czego mieć możliwość modyfikacji. A no i co ważne, też dzisiaj mam akurat, tak jak wczoraj miałem bardzo dobre losowanie, to dzisiaj bardzo słabe. Wczoraj byłem trzeci od skraja, miałem trzecie stanowisko od skraja, a dzisiaj siedzę na antyotworku na pierwszym sektorze, na pierwszym stanowisku w sektorze B, dokładnie, absolutnie w samym środku zawodów. Także wczoraj szczęście dopisało, a dzisiaj, że tak powiem, bilans się wyrównał. Teraz tak, na tyczkę z ręki 5 litrów, raz, 2, 3, 4,
5. Do kubka damy 1, 1,5. Do kubka damy 1,5. Teraz na odległościówkę damy 4. Raz, 2, 3, 4. O, a reszta tutaj na donęcaniu mi zostanie. O. Pokażę jeszcze jakie mam robaki. Tutaj mam małych dendroben. Taką garść, nie wiem, to jest pół litra może. 0,7 kastera i trochę białych, trochę pinek. I to wszystko. Nie mam dużo tych robaczków, ale i wczoraj nie trzeba było bardzo bogato mieć tak. Tych ryb, mimo że wyniki są duże, to się robi dużymi rybami. I tych robaczków, czyli sumarycznie tych ryb w łowisku nie ma dużo, więc tych robaków też nie należy dużo wrzucać. Przynajmniej wczoraj tak działało właśnie. Myślę, że przez to, że dawałem bardzo mało przynęt, to było dobre, bo te ryby były pojedyncze i udawało mi się dzięki temu je odławiać, bo moja przynęta się dobrze prezentowała. Już nie będziemy pokazywali, jak ja to wszystko robię, bo nie ma czasu. Pokażemy gotowe kule. Dobra, skończyłem. Zostały nam dosłownie 2-3 minuty do nęcenia na szybko. Więc tak, tu są kule do ręki. Tutaj widać jest troszeczkę białych robaków, parę kasterów. Tutaj są kule do odległościówki. Odległościówkę zanęcę pierwszą. Tutaj jest troszeczkę więcej kasterów, bardzo mało czerwonych robaków, trochę białych robaków. Tak, także tak. A tutaj mam do kubka. Do kubka przez to, że zakładam, że tutaj że pierwszą godzinę chciałbym łowić na odległościówkę, to do kubka zrobiłem takie mokre, takie bardzo przemoczone, tęgie. Dałem tu też troszeczkę więcej tych dżdżownic, a kasterów i białych też śladowo. I można nęcić godzinę, mamy 10:20. Tutaj na odległościówce jest 7 metrów, to zanim to spadnie, to... Właśnie patrzę tak długo, ustawia się. Oj. Jedna stratna. Oj, nie spadają. Nie pracło, ale mi padło, zostało. Zanęciłem sobie tak po linii 3-4 metry, bo ta woda pływa prawo-lewo i nie wiadomo, którą stronę gdzie spławik. Na tyczkę też masz dosyć głęboko. 5,5 metra. 5,5. Nie udało mi się uniknąć zderzenia, ale mocny to.
czego zaczniesz? Od odległości. Odległościówkę. Witamy! Można łowić. Witamy! Hej, witamy! Będziemy witać! Nie idziesz witać? Chodź Ferry, ku mnie. Sąsiad już ma leszcze. Na tyczkę. Albo karpie. Karpia. Oj, zerwał się. Wczoraj tego pierwszego miałeś w pierwszych minutach. Tych 10, nie? No po 10 Jakoś minutach tak. wczoraj była pierwsza ryba. Na razie nic. Nie widać za krzaczkami, ale już sąsiad ma jakiegoś leszcza. Teraz Potem też spróbujemy na tyle. O, mam branie. masz? O, widzisz. Kurczę, takie ładne branie nie zaciąłem. Próbujesz prowokować? Tak. No minęło pierwsze 10 minut. No na razie słabo. Zobaczę czy na tyczce może coś się ustawiło, może akurat. Mhm. Ale to jakaś mała ryba. Małe się bawią. Tak, takie maleństwa się bawią. Jest garki. Trzeba próbować na razie na tym drugim szczytce. A twój sektor bardziej tyczka, czy tam ktoś jest Ja też to na słabo długości? widzę, ale prawie wszyscy tyczkami z tego co widzę. Mhm. Dobra, nie ma nic. Trzeba ten spróbować, wiesz, na tyczkę trzeba tu się rozglądać za rybami, gdzieś są. O, branie, ale to małe ryby, wiesz? No, widziałem, że to mała ryba, to się branie było widać. Malutki leszczyk. To my tu nie wygramy. Nie wiem czy branie, nie mam tak. No właśnie jakby Tak, wystawiło, jest nie? branie, no. Jest? Duży leszcz. No, za 2 minuty, pół godziny będzie. Tak w sam raz, żeby zacząć Mhm. łowić. O, 900 gramów. No, więc nawet nie ma 800. Ja tam od razu też zaraz donęcę taką troszeczkę luźniejszą konsystencją, bo ja te kule wszystkie takie bomby dałem Mhm. i to raczej nie było dobre. Za długo się rozpadają. No zakopane wszystko jest, te robaki, wszystko jest zakopane, a ich jest mało. Trzeba trochę coś rozsypać na dnie. Zaczynają pracować z wodą.
Ferike, ty nie chytasz? To nie widzę, żeby ty chytał. Feria nie lata. Dawam im szansę. Taka dobra dusza. No. Ja mogę, bo ja nie mam szansu. Szansa jest już. Dam ostatnią szansę odległościówce. Woda Jeszcze nie stanęła. całkiem, ale będzie. Nie będą. Łopata. Minęła już godzina. Kasper próbuje trochę na odległościówkę, trochę na tyczkę. Niestety no, tylko te ryby. Tylko te dwie ryby. Jak widać Kacper raz odległościówka, raz tyczka. Próbuje znaleźć sposób, żeby jakoś zwabić te ryby, ustawić. Tak po sąsiadach też nie widzę za bardzo. Ale też tutaj za tych krzaczków nie za wiele widać. Tak korzystając więc z okazji, że nic się nie dzieje, tutaj pokażę, jakie mamy widoczki dookoła. Jesteśmy w takiej dolinie. A dookoła mamy takie górki. Tylko ryb brakuje. No, chyba się coś udało zaciąć. Jakaś większa, czy nie? O, jest fajny leszczyk. Chyba jakiś większy był. Nie, Nie? taki za Z daleka 800, to- 800-900 gramów. Taki. Ale to już jest ładny, taki, żeby tylko brały, to byłoby super. Odległościówkę już sobie odpuściłem. Tą odległościówkę trzeba było lżej zanęcić. Delikatniej. Tam były pojedyncze te leszcze, ja tam narąbałem tych kul. W piątek na treningu łowiłem odległościówką. Wczoraj łowiłem głównie odległościówką. Także w tą tyczkę nie jestem, wiesz, pasowany. O, mam branie chyba. No, wystawia. Pojechał. Jest. Już godzina 15 minęła. Miejsce jest piękne, ale niespokojne. Tutaj jeżdżą pociągi, tam wygłupiają się cyganie, drą się także. To tam na tych karpiach? Jest branie, no.
spali, to był spokój. Jest Nie wiem, czy to nie karp, bo tak przy dnie został. Chyba karp. ciężki. Tak, karp. Wczoraj nie było karpia. A, Nie trzyma. to jest problematyczna ryba, bo one nie są duże, a długo walczą. No, imprezkę zrobili. Tak się tutaj cyganie na Słowacji zachowują nad wodą. Brak w ogóle poszanowania dla przyrody, dla innych ludzi. Ale to ładny jest ten karp. O. Tu na wlożka. Myślałem, że mniejszy. Czy on się zamierza zmęczyć? Nie chce wypłynąć. Kurczę, no. Nie dość, że straciłem czas, straciłem rybę. O, i straciłem zestaw. Dobra, zestaw się odplącze. Szkoda, bo to był ładny, koło 2 kg na pewno miał. Kurde, no fajna ryba byłaby, mnie podreperowała węgiel. Coś? Fajne było. O, jest. Nieduża rybka, ale jest. Skoleszczyk. O, większy niż myślałem. Nie taki mały. Od razu do nęcy małą kuleczkę, żeby je Zatrzymać. podkręcić. Zobaczymy, czy to... Muszę tak, wiesz, bardzo ofensywnie działać. Połowa zawodu zaraz. Mam dwie takie małe, bo jak są w łowisku, to lepiej duży kul nie dawać. Weź tam pustka, co w wodzie. Skwar straszny. Już jest 31 stopni. Ile? 31. Do 33 ma być.
Muszę tu zobaczyć, jaki mam tu grunt w ogóle. Hmm? Muszę zobaczyć, jaki mam spławik ustawiony. Tak. No przypon jestem przegruntowany, to spoko. Mamy 2 godzinki zawodów. Idę właśnie do Stanisława, zobaczymy jak mu idzie. Stanisław jest na trójce. Już go chyba widzę. Stanowisko numer 3. Muszę ostrożnie, bo zbocze jest takie kamieniste. Skoczymy nóg wystarczy, żeby tam dojść. Že Sumec ti zobral toho kapra, som si myslel. Jak idzie? Sa do kamery. Niečo som chytil, ale teraz nemám rybu, neviem prečo, to sú asi kapre. Sused chytá kapre. Tak zahrybnutý do kapra obidva. Masz go? Tak? Ja mám nejakého jedného, 2 alebo koľkých, ale nie je to dobré. Tam proste tie ryby odišli, neviem. Alebo tam kapre prišli, lebo... Mógł wystraszyć. Ťažko to je. Zachytával som, zlomil som kaličkový top sedel. O, jest. Mały? Nie. Jest. Średnio. Ale malé. Są trochę małe. Jest branie? Stawka malutka, Tak to malé, no. ale często biorę. Już masz 3 ryby przez chwilę. Oj, neviem. Také papierové toto je. Ani 100 Ale gram. ryba. Udało się. Coś tam sobie miesza, czyli będzie nęcił. Dobra, ja jeszcze się przejdę na koniec, zaraz do niego wrócę i zobaczymy, co powie. I tu jest nasze wczorajsze stanowisko. Super miejscówka do posiedzenia, i do połowienia. I widzę, że są tu dzisiaj też ryby. Jestem. Coś śmiałeś teraz, nie? Wyjąłem małego leszczyka, wcześniej też tylko jednego miałem. Urwałem dużego suma. Suma? Tak, i 2 karpie mi spadły. Tylko że jeden był nie do wyjęcia. Jeden mogłem wyjąć, ale niestety spadł. Kurczę, wchodzą mi duże ryby, przeszkadzają. Leszczy nie ma praktycznie, spłoszyły się przez te duże ryby. Słabo, słabo. A założyłem duży haczyk, żeby wiesz, wyciągać te karpie. To co ty, ani jedna obrania, ani leszcz, nic mi nie wzięło. Jedną rybę to sum na pewno, bo na metrze do ołowiu
Został wszędzie śluz, był to sum, był, ale to potężna ryba. Tak chwilę trzymałem nawet na tyczce, ale wyprostował się haczyk. Coś masz. Mam nadzieję, że teraz już te leszczyki tam... Ja się już boję, wiesz, donęcać, bo wchodzą mi te, co do nęcenie, to są te większe. Te duże, znaczy się, te przeszkadzające ryby. Teraz znowu nie wiem, czy to nie jakiś mały karpi. Nie, to będzie duży leszcz raczej. A ostatnie donęcenie to zrobiłem tak, że dałem więcej tej gliny niż zanęty, bo do tej zanęty mam wrażenie właśnie, że te karpie przychodzą i rozcieńczyłem. O, wypił się, ale... To w podbieraku. Tak. Masz. Jest coś. Jest coś. Chyba ładne. Nie, waleczny po prostu. Pokażę wam przynętę na co łowię. Na rozpołowioną dendrobenę i dwa pinki. Dwie pinki. Coś jest. Wzięło. Ojejku, myślałem, że spadła, a to... No tak ten. Ładnie weszło. Może tą ostatnią godziną uda się nadgonić. Gdzie ona jest? Uciekłam. 800 gram. Ale jak zacząłem dodawać więcej gliny niż zanęty, do tej zanęty, w sensie jak rozcieńczyłem zanętę, to już mi te, wiesz, karpie nie przeszkadzają. One do tej zanęty przychodziły. Co ciekawe, a wczoraj nie było ani jednego karpia. No, tam nie było. Mhm. Ale na odległościówkę powiem, na odległościówce tam nie ma karpi. Teraz? Wjechał i się podniósł. O, jest. One się ocierają tam o zespół. A teraz wystarczy. Trzeba donęcić, bo mniejszy. Ale to jest super łowienie. Podoba mi się to, bo to jest takie trudne, tu jest głęboko. Nie jest takie oczywiste. Lubię łowiska, które sprawiają mi trudność, a to mi sprawia bardzo dużą trudność. Dzisiaj też pewnie będą te wyniki zróżnicowane. No. Wczoraj rozstrzał był od 0 do 23 kg. No bo to trudna woda, nie każdy sobie tutaj radzi.
Pokażemy czym nęcę. Teraz akurat troszkę więcej robaków dałem. Nic nadzwyczajnego, myślę, że to każdy mniej więcej tak nęci. Bardziej chodzi o tą konsystencję, kiedy się donęci, jakimi kulami, gdzie się to poda, żeby to się nie stoczyło. Ja do tego jeszcze troszeczkę kolera daję, żeby było bardziej tęgie. Całe zawody wcześniej mówiłem na zestaw 4-gramowy, a teraz dałem 5, żeby było stabilniej. Coś się rusza. O, jest? Jest. Muszę donęcić. Będą chyba 2 kule, bo znowu mało. Donęcisz? Tak, 2 takie duże gały puszczę na dno, bo już tak jakby jedzenia tam brakowało. Ja nie wiem, chyba 2 kulki to Dwie takie duże gały właśnie, duże kule. No, sąsiad też ma takie już mniejsze. Z 5,5 metra wody tam. Topy 5-elementowe nie starczają. O. Wziął. Też całkiem ładne. Teraz to widzę jeden za drugim. Tak, ostatnia Tak, godzina są. jest bardzo dobra. Myślę, że połowa wyniku to będzie w ostatniej godzinie zrobione. Może i nawet i więcej. Co 5 minut masz. Jak nie No i częściej. przede wszystkim skuteczny jestem, nic mi nie spada. Taktyka, wszystko, nęcenie, zanęta, wszystko jest dobre. Tylko wędkarz mógł być troszkę lepszy dzisiaj. Chyba mogłem donęcić jeden. Ale O, jest ale coś. to podpiął się, w sensie zaplątał się. Ale nie, zjedzone wszystko. Wszystko zjedzone. Byłem pewien, wiesz, że to podpinka. Ale i tak donęcę, bo zostało 20 minut. To jest taki moment, że lepiej teraz donęcać niż jak gdzieś 5 minut do końca. Może nie taką dużą, ale 2 mniejsze podam.
Zaczepiłem odległościówkę. Właśnie nie wiem, po co ci to grzebienie. No, Wszystko krzaki poopierałeś. trzeba było od razu jednak wtedy donęcić. A coś jakby tam No, chce, ale nie może. Jest. jak się bawił, nie? Mhm. Przeczekałem długo. Duży jest, to jest z tych najładniejszych. No, jest taki ponad kilo. Fajny. Wszystko kolorowe. Kurczę! Zerwał się. Ja pierdykam, a był już umęczony. Ale fakt, widziałeś taki z półtora Tak, kilo? jeszcze to zbliżyłam. O ja, jak jeszcze sobie tam majestatycznie, jeszcze mi zestaw się poplątał. Jeszcze tak majestatycznie odpływał. No jak przegram teraz z kimś o kilogram, to będzie ból. Jeszcze słuchaj, mi ten zestaw najlepszy poplątał. O dobra, odplątałem. Ale takie ciężko, takie ostre branie jest zaciąć. Nawet nie wiadomo, czy to branie, czy ocierka. Pochwaliłem, że ostatnia godzina jest dobra i się zepsuło. Już tak jakby ten haczyk im przeszkadzał, wiesz? Słabiej zaczęły kąsać. Że za duży? Tak, ale już nie będę go zmienił. Końcówka. No bo widzisz, że nie biorą, o. Nie, o, i znowu puścił. Mhm. Zestaw zatoporny. Muszę odciążyć przypon trochę, no to chociaż coś pomoże. On cały czas się bawi tą przynętą. O. Patrz, jeszcze nie pojechał. Ja nie mogę. No i teraz którymś z tych momentów jakbym zaciął, to mógłbym go urwać w łowisku. I weź wytrzymaj takie branie. Jeszcze jak czas biegnie i człowiekowi zależy coś złowić. Zobaczysz, tam coś jest. O, widzisz? Wziął jak ten. On tam Jak cały czas brał. podnosiłeś. To ładny jest. Tylko, że pewnie źle zapięty, bo to co to było, wiesz, za branie i zacięcie. Czy to leży w ogóle? O, O, spadł. spięło się. Leszcz. Ale końcówkę mam beznadziejną. Pochwaliłem tak dobrze. Ten to miał prawo spaść, bo był źle wbity. Nawet, nie wiem, podpięty raczej nie był, bo stabilnie się zachowywał. Ale ten miał prawo akurat spaść. Ile zostało? 10 minut? 15, bo możemy jeszcze raz donęcić. 9 minut. 9 minut. Chciałem 3-4... O, patrz, jeszcze poplątałem. Chciałem 3-4 leszcze złowić, a nie złowiłem ani jednego. No nie da się przewidzieć. Zabrakło koncentracji na koniec znowu. Kasper, nachytane masz dobre. No ale mogło być więcej. No to ano. Zapomniałem ten zestaw zmienić. Odciążyć przypon. Tam jest za dużo łowił. Bo ja tak sobie zrobiłem na jak woda płynęła, a teraz nie płynie. No. I ten zestaw jest zatoporny, widzisz? Mhm. O, pusty No, hacz. można zacząć. Tak. Muszę zmienić ten zestaw na 4-gramowy, muszę wrócić. Jest jeszcze. Już nie wytrzymałem, powiem Ci, 5 że minut. zaciąłem za szybko, ale już nie wytrzymałem, już mówię, ach, zobaczymy. Ile czasu zostało, bo bym jeszcze No niecałe 5 minut. 5 minut, a to już nie będę mieć.
Pół minuty. Jeszcze by weszło coś. No pół minuty to zdąży wyjść. Jo. Tu masz 15 sekund. 10, 9 O, już i wiemy. się spiął. No nie wiemy tak naprawdę ile do końca, bo nie mówili 5 minut. No, mniej więcej już będzie się teraz skończyła. Powinno krzyczeć. Widzisz, a nie skończyłeś jeszcze zawody. No, No to tak jest, jak nie krzyczy właśnie się 5 minut, to nie wiemy tak naprawdę. jak ktoś spojrzy na zegarek, to No będzie to koniec. jest właśnie tak. Zaczynaliśmy też tak. No, nie wyjdziesz, niepotrzebnie się śpieszyłem. Mu wyrwałem haczyk, a tu jeszcze czasu zostało. No, Koniec. teraz No, miałem czas jeszcze, żeby go wyjąć. No ale ten ostatni lecz, który spadł, idealnie podsumował moje łowienie dzisiaj, które było no, w zasadzie słabe. No. Nie szło mi to. Pokażę jeszcze zestawy na szybko. Więc tak, tutaj mam 5-gramowy zestaw, ale budowa była taka sama. Przypon 30 cm. Tutaj jest akurat haczyk AGMA 16. To był ten mocny, duży haczyk, który używałem, a ten mniejszy to była 18. Przypon tutaj 0,14, śrucina numer, myślę, że to jest 7, może tak, to 7 będzie. Byłem przegruntowany mniej więcej o przypon, zależy gdzie się ułożył zestaw, czasem śrucina mogła leżeć na dnie, ale generalnie o przypon. I tutaj było ważne, żeby obciążenie główne było wysoko, żeby przez to, że przynęta była duża, to ryby musiały mieć dość dużo czasu, żeby zjeść i to obciążenie główne musiało być wysoko. Żyłka główna pewnie 16. I jeszcze pokażę tutaj. O, tutaj spławik z pustą w środku anteną, węglowy, gruby kil, solidny, bombka. To jest spławik GT19. Na taką głęboką wodę ta antenka musi być wyporna. I tutaj jest guma nasza hybrydowa Top Solid 2 mm. Także sprzęt bardzo solidny. I o ile ta guma była dobra do leszczy, to jak brały mi te karpie i duże ryby, to ta guma była już do tych haczyków troszkę za mocna. A guma tutaj musi być mocna, żeby przy takiej głębokości, zobacz gdzie jest spławik, żeby przy takiej głębokości wbić haczyk, to musi być solidna ta guma. Zaraz jeszcze pociąg przejedzie i pokażemy zestaw, którym wczoraj łowiłem odległościówką. Więc tak. Haczyk tutaj jest AGMA 18, ale łowiłem 16 wczoraj, przypon 40 cm, żyłka tutaj była 0,14 na przyponie, byłem wygruntowany mniej więcej o długość przyponu, także te 3 śruciny, które tutaj widać, to są śruciny numer 6, one przesuwały się tuż nad dnem. I teraz tak, żyłka na kołowrotku gruba 0,20, do slidera musi taka być. Tutaj no właśnie, tutaj łowiłem pierwszy raz po wielu latach sliderem, a to dlatego, że ta woda jest bardzo głęboka i system czeski tutaj kompletnie nie działa, musiałaby być totalna flauta, w przeciwnym razie on jest niedostatecznie stabilny na taką dużą głębokość. Także tutaj miałem slider 18-gramowy, 3 plus 15 gramów, Denisa Sekuli, świetny spławik. Tutaj kulki, obciążenie główne, które znajduje się 80 cm od przyponu, od krętlika. To są 2 kulki i 2 duże śruciny. I co tutaj? Wędka tutaj nasza nowa 4,20 to ta, którą testowałem w Nowej Soli. Widać na filmie jak ona pracuje i jak się okazuje jest naprawdę fantastyczna do slidera. Wczoraj z tej wędki, znaczy ogólnie nie spadła mi z odległościówki żadna ryba. Świetnie się rzuca, bo przy slajderze bardzo ważne jest to, że o ile przy waglerze rzuca się dość dynamicznie, to przy slajderze jakby zestaw musi być wykatapultowany z wędki i ta wędka musi mieć taką właśnie fajną, miękką, bardziej miękką pracę, musi być bardziej elastyczna, sprężysta. No i ta wędka okazuje się, nie projektowałem jej do slidera, ale świetnie się do tego sprawdziła. Dobra, pakujemy się i zwijamy się i czekamy na wagę. Myślę, że wynik najgorszy nie będzie, ale mogło być na pewno dużo, dużo lepiej.
17 910. 17,9. No, fajny wynik, 18 kg, nałowiłem się. Szkoda troszeczkę tych straconych ryb, szczególnie tego karpika. Fajny taki ze 2 kg, lecz taki fajny przy powierzchni spadł. No niestety. 20 by było wtedy. O, nie? ponad, no. Ponad. Wyjeżdżamy już z łowiska. Mimo że dzisiaj to nie był dla mnie najlepszy dzień, jeżeli chodzi o łowienie, to skończyło się bardzo pozytywnie, z 3. miejscem w sektorze. Drużynowo zakończyliśmy na 3. miejscu, aczkolwiek mieliśmy dużego pecha, bo ja przegrałem jednego leszcza, 1 miejsce w sektorze, mógłbym być 2, natomiast zupełnie katastrofalnego pecha miał Stanisław, bo o 1 rybę przegrał 3 miejsca w sektorze albo 4, także ogromny pech, ale 3. miejsce drużynowo, także super. Jeszcze na jakby taką wisienką na torcie i jakby dopełnieniem tego pozytywizmu dzisiejszego było to, że indywidualnie zawody skończyłem na 3. miejscu, także bardzo miło. Nałowiłem się w mega weekend. O to chodziło. Dziękuję.